Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna klawiatura mechaniczna od Color Master CM Storm Quickfire TK. TK, czy też TK, jak to woli, oznacza ni mniej, ni więcej to, że mamy tutaj mniej troszeczkę klawiszy, jeżeli na standardowej klawiaturze. Natomiast co bardzo mnie cieszy, to sekcja numeryczna. Akurat tej używam bardzo często, a wiadoma sprawa, że na klawiaturze nie tylko gramy, bo to klawiatura oczywiście przeznaczona typowo pod gry, ale również i na co dzień piszemy. Także ta sekcja akurat w moim przypadku bardzo się przydaje. Nie zabrakło z tego, co czytałem z opakowania, również klawiszy multimedialnych, podświetlenie w 3 opcjach, również możemy sobie regulować nasycenie tego podświetlenia, pełny N-key rollover dołączany, czyli odczepiany kabel USB i co jeszcze z ciekawszych rzeczy, kompaktowy design, wiadoma sprawa. Chodzi o to, że po prostu myszka była jak najbliżej klawiatury, żeby była jak najlepsza kontrola nad klawiaturą w momencie, kiedy gracie. I co bardzo ważne, o tym bym zapomniał, przełączniki brązowe, moje ulubione, Cherry Mix, natomiast powiem Wam szczerze, że ostatnio miałem w łapach kilka klawiatur z przełącznikami niebieskimi i naprawdę są bardzo fajne. Jedynym minusem niebieskich przełączników są, jest i głośność. Dobrze, teraz pozwólcie, że klawiaturę otworzę, natomiast zanim to zrobię, muszę przeciąć tutaj zabezpieczenie, bo inaczej nie uda mi się tego zrobić, także dajcie mi chwilę. Do klawiatury za chwilkę sobie przejdziemy, natomiast teraz to, co znajdziemy w opakowaniu, kluczyk, tak to nazwijmy, do ściągania nakładek na klawisze oraz instrukcja obsługi. Tutaj między innymi wyczytałem, że mamy 2 lata gwarancji na ten produkt. Również znajdziecie linki przydatne chociażby do wsparcia. To się przyda. No i oczywiście skróty klawiszowe, których użyć musicie chociażby do podświetlenia, zmiany podświetlenia w tej klawiaturze. Sama klawiaturka plus za to, że całość, ale to całość włącznie z klawiszami powleczona jest kauczukiem, także palce Wam się nie będą ślizgały. Bardzo tutaj pewnie palce się trzyma na klawiszach. Również nie będzie klawiatura tak bardzo się palcowała. To, o czym mówiłem wcześniej, sekcja numeryczna, ta się bardzo przydaje akurat w moim przypadku. Tutaj oczywiście macie również strzałeczki, wiadomo, gdzieś trzeba byłoby je umieścić. Dalej, przyciski multimedialne ukryte są pod F-ami. Również tutaj macie wszystkie skróty do zmiany oświetlenia. Diody do scroll locka, num locka, caps locka, rzecz jasna. Długość klawiatury, bo to ważne, 38 cm, także niewiele miejsca na biurku Wam ta klawiatura zajmie. Tutaj na tyle jeszcze napis logo Storm, CM Storm, natomiast tego widzieć Wy nie będziecie, tak czy inaczej. Kabel 1,8 metra, opleciony, oprot solidny, końcówki kabla pozłacane. Ja może wyciągnę ten kabel, będzie mi łatwiej. I zwróćcie uwagę, że końcówka, ta, którą podłączamy pod klawiaturę, jest prosta. Nie jest pod kątem, za co leci plus, bo wiadoma sprawa, że czasami ten kąt może Wam nie pasować, bo macie obudowę powiedzmy po lewej czy po prawej stronie, czy to na biurku, czy pod biurkiem i wtedy byłby mały problem. Co do oprowadzania jeszcze kabla, zobaczcie, że macie 3 kanaliki, możecie poprowadzić go środkiem lub też bokami, jak Wam wygodniej. 2 nóżki do zmiany kąta nachylenia klawiatury, są one również gumowane, tak aby się Wam klawiatura nie ślizgała i również antypoślizgowe gumki tutaj na spodzie, żeby klawiatura pewnie na biurku siedziała. Jakość wykonania, jak na Color Mastera przystało, bardzo dobra. Zwróćcie uwagę, że generalnie klawiatura jest w obudowie, nie jak to ma miejsce w wielu teraz klawiaturach dość popularne, to się robi, że po prostu klawisze są na wierzchu, tak? Także one są schowane troszeczkę w obudowie, jak widać. Dla mnie akurat to nie ma większego znaczenia, ale wiadomo, są osoby, które mają jakieś tam swoje preferencje i różne rzeczy im się podobają, a różne rzeczy się nie podobają. Teraz zobaczymy sobie, jak wygląda podświetlenie w klawiaturze i oczywiście nie omieszkam sprawdzić pełnego N-key rollover. Co do podświetlenia, dostępny jest tylko i wyłącznie kolor biały, natomiast dla mnie akurat jest to plusem, ja nie lubię żadnych udziwnień w postaci tęczy. Wiadoma sprawa, że każdy ma inne upodobania, także niekoniecznie Wam coś takiego musi się podobać. Ok, pokażę Wam teraz opcję podświetlenia. Pierwsza z nich, podświetlamy tylko i wyłącznie klawisze WASD, czyli te, których używamy na co dzień do grania. Dalej, kolejna opcja, podświetlenie wszystkich klawiszy. Oczywiście możemy sobie na każdej z tych opcji zwiększać lub zmniejszać nasycenie ich. Nie ma z tym problemu. Kolejna opcja to tak zwane oddychanie. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, powinno być. Ja teraz wyłączę podświetlenie i jeszcze pokażę Wam blokada klawisza wyjścia do Windowsa. Dla mnie akurat jest to bardzo przydatna rzecz. Niejednokrotnie zdarzyło mi się ten klawisz klepnąć, no i niestety podczas rozgrzewki wywaliło mnie do pulpitu. I co jeszcze? Posłuchamy sobie teraz dźwięku klawiszy. Ja może zdejmę mikrofon, żeby było bliżej klawiatury.
Jak słyszeliście, klawisze naprawdę jak na mechanika nie są głośne, dlatego też między innymi brązowe są moimi ulubionymi. I zerknijcie jeszcze na opcję N-key rollover, tutaj nie ma najmniejszego problemu, także możemy wcisnąć wszystkie klawisze naraz. To tyle na dzisiaj. Linka do klawiatury znajdziecie w opisie tego filmiku. Ja tylko powiem, że jak zwykle Clever Master nie zawiódł, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Przypominam o oryginalnych Cherry MX Brown w tej klawiaturze. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.